Yo, 4-5. Yo, never in life will I ever chase pussy. Get to the money, it comes as an extra. She don't like me, she likes BBC, but she'll make an exception, cause this one extra. On tap, send one of their guys try fuck, cause I might have to test her. These hoes never learn, you know party girls don't show till. Siemano, jesteśmy dzisiaj w Londynie z Polskim. Yo. Powiedz mi, gdzie dokładnie dzisiaj jesteśmy? Dzisiaj jesteśmy w Leasden, w okolicy, w której mieszkam na co dzień, w Londynie. To może na początek powiedz, kim jest Polski? Polski to Kamil z Olsztyna, który się wyprowadził do UK, miał 9 lat. No i tutaj się praktycznie wychowywałem. W Londynie jestem już chyba 9 lat jakoś. I dlaczego w ogóle trafiłeś do Londynu właśnie? Wiesz co, do Londynu przyjechałem studiować tę produkcję muzyczną. Wiedziałem, że to jest takie miejsce, gdzie po prostu nie ma dużo miejsc w ogóle w Wielkiej Brytanii, gdzie można się rozwinąć aż tak jako rapy są minimalne, że tak powiem. Szanse teraz dopiero zaczyna się trochę, wiesz, Birmingham dziać, tam w Manchesterze też kilku graczy jest, ale Londyn to jest ogólnie taki jakby hub całego UK muzyczny. Never in life will I ever chase pussy. Get to the money, it comes as an extra. She don't like me, she likes BBC, but she'll make an exception, cause this one. To kiedy zaczęła się zajawka muzyczna? Jak mały byłem, to zawsze dużo pisałem jakby wierszy, różnych takich rzeczy. O. Znaczy tak mi się wydaje, że to były wiersze, nie wiem, rymowały się. Wtedy się zaczęła taka jakby pierwsza pasja do tego. Już chyba miałem, nie wiem, 10 jakoś lat, 11, już zacząłem swoje piosenki własne pisać. O. Ale to było takie bardziej jakby, nie wiem, jakaś taka jakby terapia trochę. Okay. Taki jakby opis tego, co się działo w tych czasach. A kiedy poczułeś właśnie tę siłę, to wcześniej w sumie mówiliśmy też off camera, żeby się pokazać z tym rapem właśnie światu? Wiesz co, mi się wydaje, że było właśnie coś takiego, że wiedziałem, że zawsze chcę to robić i jakby z tyłu zawsze widziałem jak inni się rozwijają. Widziałem też, wiesz, pomagałem pisać teksty, tam pomysły różne, na teledyskach byłem, różne takie rzeczy i dużo moich ziomków też to robiło muzę. I przyszedł taki po prostu punkt, gdzie jakby była taka sytuacja, że po prostu mój dziadek zmarł i to był taki idol mój, był zawsze moim takim role model. Tak, takim ojcem, którego nie miałem, że tak powiem. W tym momencie po prostu nauczyło mnie życie, żeby mieć wyjebane na wszystko dookoła, nie? Że jednak jak taka rzecz się dzieje, tracisz taką osobę w swoim życiu, to wtedy trochę reszta nie ma zbyt wielkiego znaczenia i potem zaczęło się właśnie takie bardziej nabranie pewności siebie. Jak umarł mi dziadek, to zadzwonił ojciec, z którym w ogóle nie miałem kontaktu. Teraz tak samo jak do kogoś dzwonię, to jebać emocje i prosto do faktów. Zapierdalamy, bo nie chcę być bankrut. Jak daje mi, to chwila relaksu. Powiedz mi, o co chodzi, to mnie w sumie ciekawi, z 4-5, 4-5, bo w sumie mamy, ludzie na pewno kojarzą w Polsce Okiego, albo nie wiem, w Ameryce mamy Joeya Badassa, którzy też często się identyfikują z jakąś liczbą i to jest 4-7 na przykład w ich przypadku, a ty często wspominasz i widziałem, że chyba nawet masz wydzierane, chyba możesz pokazać. Tak. Śmieję się, że to jest koniec wojny. Okej. Nie, mamy 45 to jest rok, w którym Somi założyli. Co powiem, rodzinnie jest trochę taka, powiedzmy, historia połączenia z klubem. Mój stary był jednym z pierwszych założycieli The Natural Boys w Olsztynie. To jest taki jakby, nie wiem, po polsku, firm taki, nie? No jakby, że tak powiem, dla mnie to jest takie nawiązanie do tego, że wszystkie jakby negatywne rzeczy z tym były związane, z takim stylem życia, który pamiętam z dzieciństwa i który miał wpływ na mnie i na moją mamę. Na całą rodzinę ogólnie, to tak jakby zamieniam to teraz dla siebie w coś pozytywnego. Dokładnie. Okej, rozumiem. That's why I'm a Polski now. These girls didn't give me a time of day, but they follow me now. I'm nowhere near where I'm trying to be, I'm still trying to figure that out. My ego calm, if I do wrong, I'll change my way, I'll spin that. Przemieszczamy się właśnie w stronę legendarnego Wembley. A propos przemieszczania, mówiliśmy właśnie, że coraz częściej teraz masz powody, żeby się pojawiać w Polsce, byłeś w to lato, ale też wspominałeś, że
byłeś teraz, będąc w Polsce, w Giżycku na festiwalu, gdzie wystąpiłeś z Mr. Polską. Tak, Jakbyś tak. mógł trochę przybliżyć, jak się poznaliście, jak w ogóle do tego doszło. Napisał do mnie na Insta, chyba jak wchodzisz, Kan wyszedł. I tak się jakiś nawiązał, że tak powiem, kontakt. Po prostu zajebisty człowiek, stary. Dał mi naprawdę szansę, żeby w Londynie z nim wystąpić. Co było dla mnie, wiesz, pierwszy raz na scenie. Hałas na Polski! Zagrać Czyli nutę. pierwszy raz wystąpiłeś tutaj, w Londynie w ogóle, na żywo. Pierwszy raz zagrałem nutę na żywo, to było w Londynie właśnie na koncercie Mr. Polska. A drugi raz, ogólnie nie wiesz co, raz zagrałem wcześniej nutę, tylko nie lubię o niej mówić, Okay. bo to było najgorsze kurwa performance w moim życiu. Jakiś event kurwa fitnessowy, gdzie sala miała 500 osób, a tam stało chyba 15 jeszcze w grupkach. Spoko, też miałem takie, nie wiem, przemówienia do ludzi, gdzie No, było 5 osób w kółeczku. No, Od więc czegoś było- trzeba zacząć. dokładnie. 4-5, round. 4-5. A jakie są w takim razie twoje inspiracje? Czy słuchasz głównie muzy właśnie z UK? Czy w ogóle europejskiej? Znaczy wiesz co, zawsze tam sprawdzam co się dzieje, ale ostatnio tak staram się w ogóle nie słuchać żadnego rapu zbyt bardzo, nie staram się bardziej melodycznej muzyki słuchać, takie wiesz, jak mówiłem ci ostatnio, Thames albo coś w tym stylu, żeby zbyt wielu po prostu wpływów nie mieć na to, Okej, co mówię, flow jaki mam i różne takie rzeczy. rozumiem. Żeby rzeczywiście tworzyć coś kreatywnego swojego, Tak, jakiś tak. swój wave. Czy może w takim razie są z kolei jacyś polscy artyści, z którymi może chciałbyś podziałać, albo już coś tam działasz, respektujesz, szanujesz? Maryla Rodowicz chyba najbardziej. Okej, to będzie ciekawe. Maryla I Rodowicz Polski. na drillu. Tak. Nie, wiesz co, ja tak szczerze, dopiero jakby od ostatniego roku zacząłem bardziej słuchać polskiej muzyki. I jest chuj oczywiście fajnych piosenek, fajnych artystów, tylko takie jakby mainstream bardziej znam, nie jakoś Rozumiem. nie szukam No ani zrozumiałe, nie siedzę w jakimś zrozumiałe. undergroundzie, żeby znaleźć co się dzieje dookoła. Więc nie wiem na większą skalę jak ta scena aż tak wygląda. Tylko te główne jakby postacie albo osoby, które mnie pośledziły i tak śledziłem ich z powrotem i sprawdziłem ich muzykę. I aż tak szczerze nie słucham polskiej muzyki. A jakbyś miał, w sumie tak naszło mnie pytanie, wypowiedzieć się o swojej muzyce, do czego ją możesz porównać? Czy to jest właśnie muzyka typu drill, jak często ludzie mówią w Polsce? Czy też mówiłeś, że ostatnio te nowe rzeczy, które będą wychodzić, będą dosyć odmienne od tego, co robiłeś wcześniej? Tak. To jakbyś miał określić w jakiś sposób, złapać siebie w jakieś ramy, to co mógłbyś powiedzieć na temat swojej muzyki? Oczywiście do tej pory na drillu cały czas jechałem, nie? Ale też jest taki, nie wiem, mi się wydaje, że jest ogromny stereotyp, jeżeli chodzi o drillowców, że to musi być jakieś, wiesz, musisz kurwa jakimś gangsterem być albo coś w tym stylu, co mi się wydaje, że też zostało odsunięte od tego już od nie wiadomo ilu lat, nie? Że ten dźwięk już naprawdę się tak rozwinął, że pomimo tego, że jest dla mnie cały czas i zawsze będzie zajebisty i mi się wydaje, że będę skakał na te bity, to po prostu czuję już takie jakby potrzebę świeżości trochę, nie? Że te hi-haty, które zawsze są w drillu, już mnie na przykład zaczynają trochę tak limitować, nie? Że jaki flow mogę na nich nagrać albo coś w tym stylu. Jako człowiek, nie? Mi się wydaje, że miałem wystarczająco duże szczęście, żeby przeżyć dużo rzeczy z dwóch stron. I przez ten pryzmat, że tak powiem, wiem jak dwie strony, że tak powiem, monety wyglądają, nie? Więc na przykład były sytuacje, gdzie z mamą zostaliśmy sami i wiesz, mamie brakowało na jedzenie, na prąd, kurwa, zapierdalała najbardziej jak mogła. I to jest dla mnie największa inspiracja i to jest największy hustler, jakiego znam, a nie żaden kurwa raper, ani nic w tym stylu. I ja zawsze jakby byłem taką osobą, co jest pomiędzy, że wiesz, byłem na studiach. Też moja mama zajebiście ciężko pracowała, żeby odbić nas od jakichkolwiek złych sytuacji i jej się to udało i też wiesz, później w życiu już miałem okazję na przykład być na wakacjach albo coś w tym stylu, robić różne takie rzeczy. Więc mam taką jakby perspektywę tego wszystkiego bardzo szeroką, że zdaję sobie sprawę z tego czasami, że co powiem,
co przeżyłem i jak to może brzmieć. I mam na przykład z tym czasami problem, żeby to autentycznie przekazać, nie? I bardzo dużo myślę nad takim czymś, że czasami czuję się, że moje przeżycia są tak szerokie, że nie wiem, gdzie z nimi stoję, nie? Mówię, mam ziomków, którzy siedzą, mam też, wiesz, w rodzinie sytuację mieliśmy, gdzie po prostu, na przykład, wiesz, mój ojciec różne takie rzeczy i jak dla niektórych miał kurwa prestiż jakiś nie wiadomo jaki, to u mnie na chacie był pizdą po prostu, nie? Bo lał moją mamę i kurwa olewał swoje dziecko i różne takie rzeczy, nie? Więc mam jakby takie, nie patrzę na tych ludzi jako idoli już. Okay. Patrzę, dla mnie idol to jest na przykład moja mama albo osoba, która jest jak najbardziej sobą, jaką może być. Shit so big, I'm losing focus, moving side to side to side. Whole time the clash of cultures make it bounce at any time. Jedziemy właśnie do studia, podejrzeć trochę jak sobie działasz zza kulis. Rozmawialiśmy też o tym, że chcesz cały czas łączyć ten polski z angielskim w swojej muzie. Dlatego właściwie przyszło mi do głowy takie pytanie, czy nie myślałeś kiedyś, żeby wrócić właśnie do Polski? Też pytanie, czy tęsknisz za Polską? Bo tak sobie myślę, że może byłoby Ci łatwiej, jeżeli chcesz zdobyć ten audience polski. Znaczy, wiesz co, na pewno myślałem o tym, że możliwości, żebym mieszkał w Polsce, ale tak szczerze, to tylko za rodziną tęsknię tam w Polsce, nie? Tak, tu mam całe swoje życie praktycznie, mam wszystkich swoich ziomków, dziewczynę swoją, wszystko tu się mi toczy, nie? Że tak powiem, takie poza muzyką, nie? Że tak powiem. Jak jedziemy do studia, to jakbyś nam mógł powiedzieć, jak wyglądają właśnie takie Twoje zazwyczaj wypady do studia? Znaczy, wiesz, cały proces praktycznie jest stworzony ze mną i z moim producentem Jonah, nie? Więc z nim robimy wszystko. I tak szczerze nie jestem w studiu teraz wystarczająco, jak bardzo bym chciał. To jest z powodów, jak mówię, wszystko robię sam, nie? Więc to zresztą organizacja jakichś wyjazdów, teledysków, opłaty wszystkiego, wiesz, jakieś rozmowy nawet, wiesz, telefony nawet z tobą, żeby coś ogarnąć, tak. Jeszcze takie codzienne życie dookoła, to trochę mniej tego czasu jest, żeby w studiu być, ale staram się, mówię, jak najczęściej pisać, jak najczęściej rapować i w studiu zazwyczaj tak raz, 2 tygodnie jestem. To jest ciekawe, co mówiłeś o różnicach w nawijaniu po polsku i angielsku. Tak. Że czasami jest Ci właśnie łatwiej nawinąć po angielsku? O wiele, stary, o wiele łatwiej. Miał właśnie powiedzieć to, co wcześniej mówiłeś mi? Znaczy ogólnie mam tak, że po pierwsze mój angielski jest o wiele mocniejszy od polskiego. Jak przychodzi do polskiego, to nie mam żadnej osoby, która może jakby sprawdzić mnie, nie? Że nie mam jakiegoś ziomka, co mogę powiedzieć, stary, przesłuchaj, czy ten tekst jest fajny, czy nie. Gdzie po angielsku mam wszystkich dookoła, co mogą potwierdzić, czy to jest naprawdę mocne, czy nie. Więc jakby brak pewności siebie mam trochę z polskim. Czasami na przykład mamie wysłałem coś i mama mówi, że wiesz co powiedziałeś, brzmi się jak, nie wiem, jakiś arogancki frajer, albo coś w tym stylu, że to nie ma sensu, tak jak myślałeś. Więc są takie chwile, gdzie muszę, wiesz, zmienić coś bardziej po polsku niż po angielsku. Dlatego mówię, wolę tak szczerze po angielsku rapować, bo też mi się wydaje, że po angielsku, jak rozumiesz moje teksty, to tam więcej jest liryki, tak? Że barsów po prostu jest więcej. Tak. A po polsku to jednak są takie prostsze trochę, mi się wydaje, te rzeczy, nie? Rozumiem. Wiesz, mam wyjebane, czy lubi mnie raper. Coś w tym stylu, że rozumiem. Shit so big, I'm losing focus, moving side to side to side. Whole time the clash of cultures make it bounce at any time. Way too many times I had to let go of my pride. The whole city full of vultures could go off at unexpected turn of events. Lil OP figured out how to earn £10 back then like a rat right now. Right now I might need 3 M's. Mumsy, money, mandem, straight. I've been feeling like I really need a... Kamil, tell us who we got here. This guy here is the legend, the icon, the wizard, the Finnish god. The Finnish god because he's Finnish and he finishes all your songs. Ooh, yeah, that's smooth. That's smooth. Yeah. You should be the rapper, bro. yeah. So, Johnny is your producer, right? Yeah. And you are working together for how long? Basically, yeah, Nine brought me to Johnny, and then we had the first session together, and then it's kind of stuck that way. We just only worked with each other. And yeah. We've been going through a lot of sounds and everything. Yeah, it's been a just lot. trying to experiment with a lot of stuff. Yeah, because we got a lot of songs. Yeah, bro. like
Too many. Yeah, we tried everything, man. Like we did the auto-tune shit. Yeah, we did the rapping shit. We even tried some rocky shit. Like, literally tried everything. I guess it's just trying to keep it fresh and move forward, not keep stuck on one sound and one lane. And That sounds good. Yeah, try new stuff. Yeah. Aga, Ania, Kasia, Marta, 4-5. Growing up they called me a Polish cunt, that's why I'm a Polski now. These girls didn't give me a time of day, but they follow me now. I'm nowhere. Jesteśmy w miejscu, z którego zaczynaliśmy, także dzięki Ci za ten spacer i powiedz może na końcu naszym widzom, kiedy możemy się spodziewać nowej muzy od Ciebie. Yo, siema. Nie będzie tak jak mówiłem w ostatnim klipie. Widzimy się w nowym roku, ale obiecuję, że jest na co czekać. Będą bangierki, wszyscy będą zadowoleni. Full fab. To zajebiście, to sam czekam z niecierpliwością i dzięki za konkretne info i dzięki za ten spacer i pokazanie trochę Twojego Londynu. No i widzimy się, do zobaczenia. Full fab. Still trying to figure that out. These girls didn't give me a time of day, but they follow me now. I'm nowhere near where I'm trying to be. I'm still trying to figure that out. My ego calm, if I do wrong, I'll change my way, I'll spin that round.